Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Słuchajcie, mam dla Was naprawdę wyjątkowy odcinek, ponieważ będzie to odcinek z budynku, z domu, w którym bardzo często pojawia się słowo naj. Ma ten budynek największy salon z aneksem, największe frontowe przeszklenia, największą antresolę i po prostu jest najpiękniejszy. Także słuchajcie, nie będziemy przedłużać, jesteśmy w województwie zachodniopomorskim, pora wiosenna, aczkolwiek taka trochę deszczowa, więc słuchajcie, zaczynamy. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka, w którym pokażę Wam dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 70 m2, co daje mu po podłogach wewnątrz razem z antresolą licząc aż 90 m2. Także będzie co oglądać, jeżeli chodzi o kompaktowe domy. Zapraszam do oglądania. A oto jest i on, bohater dzisiejszego odcinka. Dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 70 m2 plus ten dodatkowo piękny taras. Działka, jak widzicie, jest pod delikatnym kątem, dlatego ten taras tutaj tak nam schodzi, ta linia. Natomiast obudowaliśmy ten taras tutaj po bokach dla inwestorów. Zrobiliśmy też takie schodki, no żeby ładnie im się schodziło. Gdzie? Ano do pięknego jeziora, nad którym stoi ten dom. Ta działka naprawdę jest po prostu kapitalna do tego, żeby mieć taki właśnie dom z dużymi frontowymi przeszkleniami, z których pięknie widać po prostu no to jezioro, nad którym ten dom jest położony. Jeżeli chodzi o wymiary tego budynku, to ma on 6 metrów szerokości i 11,6 metra długości. Co czyni, słuchajcie, ten budynek, może być ten budynek dzięki tym wymiarom legalizowany na kilka sposobów. Może być to pozwolenie na budowę, może być to pełne zgłoszenie, a może być to też zgłoszenie jako budynek rekreacji indywidualnej, ponieważ ma on antresolę, a nie pełne piętro. Więc ten budynek jest taki, no można powiedzieć, wielozadaniowy, słuchajcie. Obejdę teraz ten budynek dookoła, żeby pokazać Wam go z każdej strony. Jak możecie zauważyć, tutaj na tarasie mamy punkty elektryczne, mamy punkty również świetlne, mamy wykonaną pergolę. To wszystko wchodzi w zakres tego pakietu tarasy i oświetlenie zewnętrzne. A tak prezentuje się ten budynek od samego frontu. Ten budynek ma inny układ już niż Mezzanine 35 i Mezzanine 50, co zobaczycie, jak wejdę tutaj po prostu do środka i Wam po prostu pokażę rozkład. Elewacja ze świerku skandynawskiego w kolorze takim szarym, ładnie licuje się z całym jakby kolorem i kolorocytem tego budynku, ale również z tymi obróbkami blacharskimi, które widzicie, jak tutaj ładnie schodzą po prostu na bok tego budynku. Tutaj, gdzie to naprawdę duże okno, zobaczycie w środku, jak ono jest duże, jest salon z aneksem kuchennym, natomiast tutaj, gdzie mamy to okienko takie podłużne, jest, słuchajcie, dolna łazienka. W tym budynku są aż dwie łazienki, jedna na dole, druga na antresoli, więc jakby ten budynek jest no, taki bardzo funkcjonalny, jeżeli chodzi o jego użytkowanie, zarówno na dole, jak i na górze. A tutaj, słuchajcie, mamy tył tego budynku, gdzie tu mamy jedną dolną sypialnię, drugą dolną sypialnię, a tutaj mamy wielką antresolę i dwa takie duże przeszklenia na antresoli, słuchajcie. Tak ten budynek wygląda od tyłu. Obróbki blacharskie są już ładnie porobione, tutaj na dole, na górze. To bardzo ważne właśnie te obróbki blacharskie, żeby były profesjonalnie wykonane. Jeżeli budynek jest dobrze wykonany, będzie służył po prostu latami i nie będzie jakby tutaj żadnych z nim zmartwień. Słuchajcie, przejdę sobie teraz tutaj. Zobaczcie, ten taras tak się ciągnie w taką dużą elkę od tyłu aż do frontu budynku. Naprawdę, słuchajcie, Lux Torpeda. Ja jestem ciekaw, czy wiecie, co to było Lux Torpeda? Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu. Co to była Lux Torpeda? Ale dla mnie ten dom to jest Lux Torpeda. A tak, słuchajcie, wygląda ten taras tutaj od tej strony. Naprawdę jest fajnych rozmiarów. Można, słuchajcie, sobie tutaj to w jakiś sposób zadaszyć, czy pleksą, czy takim żaglem. No sposobów jest, co klient to ma różny sposób. No ale słuchajcie, siedzimy sobie na tarasiku, gadu, trzeba omówić jakieś sprawy i mamy taki widoczek. Pijemy sobie kawkę, herbatkę, wchodzimy sobie przez te duże frontowe przeszklenia do budynku, te okna się rozsuwają i mamy naturalne przedłużenie budynku
do tej strefy tarasowej z pięknym widokiem po prostu na jezioro, gdzie inwestorzy również mają swój pomościk. To jezioro nie jest strefą ciszy, więc można sobie tutaj śmigać po prostu na skuterach wodnych, motorówkach, jeżeli ktoś ma. Okolica jest taka, można powiedzieć, turystyczna, jest naprawdę super. Ale słuchajcie, okolica okolicą, bo tym też zawsze się zachwycam, ale chcę Wam przede wszystkim pokazać dom. Także zapraszam Was, słuchajcie, do środeczka i zobaczcie, jak to wygląda. No i słuchajcie, jesteśmy w środku. Po wejściu do budynku standardowo tutaj jest wiatrołap, który ma około 3 m2. Natomiast tutaj inwestorzy zdecydowali się ten wiatrołap zlikwidować. Tutaj mamy, słuchajcie, skrzynkę elektryczną. Tak ona wygląda. Elektryki tutaj trochę jest. Skrzyneczka jest również oczywiście opisana. Jest tak wbudowana tutaj w ścianę, więc nie wystaje nam tutaj nad drzwiami, tylko ładnie jest tutaj ukryta z jednej lub z drugiej strony, w zależności od wersji budynku. To jest akurat wersja lustrzanego odbicia, bo standardowo wejście jest z tamtej strony, ale jak wiecie, jesteśmy elastyczni, więc tutaj przydała się inwestorom taka zmiana, żeby to było lustrzane odbicie. Nie ma problemu, proszę bardzo, jest. W tym miejscu będą wygodne zabiegowe schody, natomiast tutaj najprawdopodobniej będzie takie miejsce do wieszania kurtek, jakaś może szafa. Jeżeli chodzi o ogrzewanie w tym budynku, to każde pomieszczenie jest wyposażone w ogrzewanie podłogowe foliami na podczerwień. Każde pomieszczenie ma swój oddzielny sterownik. Słuchajcie. Ten układ jest inny aniżeli w mezaninie 35 i 50. Zwróćcie na to uwagę, że tutaj po wejściu na parterze mamy dwie sypialnie. I słuchajcie, tutaj jest pierwsza sypialnia, która ma około 8 m2 powierzchni. W tej sypialni jest okno, które jest otwieralne. Jest to okno uchylne również. Natomiast to duże okno jest oknem po prostu uchylnym. Wysokość pomieszczeń ponad 2,5 metra od podłogi do sufitu, więc jest naprawdę tutaj komfortowo. Jest to idealna sypialnia lub może być wykorzystywana również jako po prostu gabinet. Tutaj również jest ogrzewanie podłogowe. Idąc dalej, tutaj ta strefa na schody, mamy drugą sypialnię, która ma, słuchajcie, 9,5 m2, więc jest o 1,5 metra większa aniżeli ta pierwsza sypialnia, którą Wam pokazywałem. I tutaj, słuchajcie, również jest takie samo symetryczne okno, tylko że w odbiciu oczywiście, żeby to ładnie symetrycznie do siebie nawiązywało. I tak wygląda, słuchajcie, to pomieszczenie. Ono również oczywiście wyposażone jest w ogrzewanie podłogowe. Tutaj, jak możecie zobaczyć, są punkty elektryczne. Wylewka Mixokret już jest wykonana na poziomie parteru, więc w zasadzie dom jest w stanie deweloperskim. To jest dokładnie stan deweloperski, gdzie mamy puszki obsadzone, elektryka, hydraulika, ocieplenie ścian, płyty GK są wykonane. Tutaj dla pomocy, jak widzicie, rzut parteru sobie przylepiliśmy na okno, żeby sobie zawsze móc w to po prostu zerknąć. Idąc, słuchajcie, dalej, idziemy do największego salonu z aneksem kuchennym, jaki do tej pory zbudowaliśmy. A mianowicie, słuchajcie, salon z aneksem kuchennym ma 32 m2 powierzchni. To jest praktycznie tyle, co powierzchnia zabudowy mezanin Smarta. Prawie by tutaj nam wszedł mezanin Smart 35 do tego salonu z aneksem kuchennym, więc przestrzeń jest naprawdę tutaj duża. No i słuchajcie, zobaczcie, jakie duże frontowe przeszklenie i ogromna po prostu przestrzeń nad głową. Tutaj do sufitu jest ponad 6 metrów wysokości i naprawdę się to czuje. Tu jest ogrom, ale to ogrom naprawdę miejsca do zagospodarowania. No i słuchajcie, zobaczcie tutaj ten widok, który Wam już pokazywałem z tarasu, ale w tym momencie, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że siedzę na przykład na kanapie z jednej albo z drugiej strony i po prostu mam piękny widok z tych dużych frontowych przestrzeń, zarówno z poziomu parteru, jak i później pójdziemy sobie tam, na antresolę i z tej antresoli również, jaki jest widok. Ale o antresoli powiem Wam za chwilkę dosłownie. Mamy miejsce na aneks kuchenny, również mamy ogrzewanie tutaj podłogowe. Jest tutaj naprawdę dużo miejsca do zagospodarowania. Tu może być strefa telewizyjna, można zrobić w rogu na przykład kozę, tylko trzeba pamiętać o odpowiedniej odległości od przeszklenia i od oczywiście ściany. Safety first. Będziemy mieli tutaj również dodatkowe źródło ogrzewania i chłodzenia w postaci klimatyzacji.
Jednostka wewnętrzna będzie tutaj zawieszona i ona będzie przede wszystkim działała w strefie salonu z aneksem kuchennym i również ten chłód będzie się dostawał na antresolę. Ciepło to już na pewno. Pamiętajcie, że fizyka jest jakby nieugięta. Ciepłe powietrze zawsze jedzie do góry, więc to ciepłe powietrze na pewno będzie lepiej migrowało aniżeli zimne powietrze. Dlatego też zdradzę Wam, że na antresoli również będzie jednostka klimatyzacji, którą stąd już widać. To znaczy okablowanie do niej, ale to za chwilę, jak pójdziemy sobie po prostu na antresolę. Ale nacieszmy się jeszcze tym widokiem i tą przestrzenią, która jest po prostu tutaj przeogromna. Naprawdę jest przeogromna, nic nie koloruje. Ten dom jest naprawdę największy, jeżeli chodzi o domy z naszej oferty. Ma największy salon, największą antresolę i największe te duże, frontowe, piękne przeszklenia. Aha, okna. Zobaczcie, jak się te okna otwierają. One są w tym systemie odstawno-przesuwnym. Jedną rączką taką taflę, która waży grubo ponad 100 kg, można sobie odsunąć. Z tej strony również, słuchajcie. Możemy sobie odsunąć. Możemy sobie wyjść teraz na tarasik. Zobaczyć, jak tutaj pięknie ten teren wygląda. I jeszcze raz spojrzeć sobie na front budynku, który wygląda właśnie w ten sposób. To co? Zabiorę Was teraz na antresolę. Zanim jednak jeszcze pójdziemy na antresolę, no to musimy zobaczyć też bardzo ważne pomieszczenie, które w każdym domu powinno się znaleźć. Tutaj jeszcze nie ma zasilania prądowego, więc ten obraz jest taki troszeczkę zaciemniony, ale słuchajcie, tutaj jest dolna łazienka. W tej dolnej łazience mamy takie okienko podłużne. To okienko jest, słuchajcie, otwierane, uchylane, więc w łazience mamy również wentylację. Tutaj ubikacja, kabina prysznicowa, wszystko się zmieści. To pomieszczenie ma około 2,5 m². Nie jest to duża łazienka, bym raczej określił, że jest to łazieneczka, ale słuchajcie, budowa kompaktowych domów to jest sztuka po prostu kompromisów. Zależało nam na tym, żebyśmy mieli tutaj po prostu dwie niezależne sypialnie oraz antresolę na górze. Więc summa summarum, ta łazienka nie jest dużych rozmiarów. Ale tak jak wcześniej też powiedziałem, jesteśmy elastyczni. Jeżeli mielibyście potrzebę zwiększyć tę łazienkę, ale kosztem czegoś, to oczywiście siadamy i rozmawiamy. No dobra, a teraz antresola. I jestem, słuchajcie, na antresoli. Z antresoli przepiękny widok na te duże frontowe przeszklenia i na widok oczywiście z tych dużych frontowych przeszkleń. Tutaj jest ten wyłaz na duże, zabiegowe, wygodne schody. W tym przypadku nie robimy schodów kręconych, jeżeli ktoś wybierze ten pakiet pod klucz, tylko są schody w tym momencie zabiegowe, które są bezpieczniejsze, a na pewno już są wygodniejsze. Jeżeli chodzi o antresolę, to zobaczcie, że ta antresola ma wygospodarowane miejsce na przykład na home office. Czyli można sobie zrobić w tym miejscu na przykład strefę do pracy i pracować sobie przy biureczku z ładnym widoczkiem na duże frontowe przeszklenia, na to, co jest za nimi, ale również na to, co się dzieje tutaj w tym ogromnym salonie z aneksem kuchennym. Ta kamera nie oddaje tego, jak duże są te przestrzenie. Bardzo często mówicie, nawet przyjeżdżając do nas z Natalią na Grądy, kiedy robimy jakiś taki weekend, że można nas odwiedzić i zobaczyć nasz dom pokazowy, że ta 35 na filmach nie wydawała Wam się taka duża, jak jest w rzeczywistości. To słuchajcie, przy mezaninie 70 to uczucie jest po prostu przynajmniej dwukrotnie takie, bo ten dom jest przynajmniej dwukrotnie większy. I ten dom jest domem świetnym zarówno pod kątem tego, żeby w nim po prostu mieszkać sobie na stałe, bo jak widzicie są dwie niezależne sypialnie na dole i jest antresola, na której właśnie się znajduję. Na antresoli znajdziemy miejsce do pracy, w którym właśnie stoję. Znajdziemy łazienkę, która jest takich samych rozmiarów jak łazienka na dole, więc nie jest dużych rozmiarów, około 2,5 metra, ale uwierzcie mi, wszystko się w tych łazieneczkach mieści. Nie są to przepastne jakby przestrzenie, ale spełniają swoją przede wszystkim funkcję, bo w kompaktowych domach trzeba spełniać funkcję. A tutaj, słuchajcie, mamy ten, można powiedzieć, pokój na antresoli,
Zobaczcie te już nie frontowe, tylko tylne przeszklenia, ale one są rodem zaciągnięte z przeszkleń frontowych, więc miałem prawo się przejęzyczyć. Te okna, słuchajcie, skrajne mogą być, słuchajcie, otwierane i mogą być, słuchajcie, uchylane. Ale pamiętajcie, że skrajne, czyli tylko te właśnie, które są tutaj z klameczką i one w zasadzie są od podłogi. Zobaczcie, praktycznie są od podłogi i tak one tutaj wyglądają. Cała antresola ma 28 metrów kwadratowych. Cała antresola, czyli to pomieszczenie oraz część na home office oraz ta przestrzeń. To wszystko razem ma ponad 8 metrów kwadratowych. Plus jeszcze jest ta łazienka, więc jest tutaj około 30 metrów kwadratowych powierzchni na tej antresoli. Słuchajcie, na samej antresoli. No i żeby zapewnić również komfort, to co mówiłem będąc na dole, mamy tutaj również klimatyzację, mamy tutaj również ogrzewanie foliami na podczerwień. Tak jak wspominałem, każde pomieszczenie ma swój niezależny po prostu sterownik. Tutaj do sufitu, słuchajcie, jest grubo ponad 3 metry od podłogi do najwyższego punktu ponad 3 metry. Zobaczcie, jak jest duża ściana kolankowa. Słuchajcie, zrobię taki ruch, że pokaże się w kamerze. Zobaczcie, ściana kolankowa. Zobaczcie, dokąd ona mniej więcej mi sięga. Ona mniej więcej sięga mi do brody. Więc ściana kolankowa jest naprawdę wysoka. No słuchajcie, mogę podejść do ściany. W zasadzie, no zobaczcie, jaki tutaj mam ruch. Stoję wyprostowany przy ścianie. Ściana kolankowa jest przeogromna. Zatem tu jest naprawdę bardzo dużo po prostu miejsca. Teraz widzicie jakby perspektywę człowieka na tle właśnie tej antresoli i na tle tego po prostu budynku. Więc naprawdę ten budynek robi wrażenie i robi robotę po prostu. Zobaczmy sobie jeszcze, jak ta antresola się prezentuje, a w zasadzie widok z tej antresoli. Tutaj mamy jezioro, piękny tarasik. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o wnętrze tego budynku. Jest to stan deweloperski, czyli jak zaznaczycie pakiet numer 3, pakiet numer 4 oraz płytę fundamentową, to jest standard budynku, który Wam oddajemy. Jeżeli dodatkowo wybierzecie sobie klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, to oczywiście jest to wykonane. Jeżeli chodzi o wylewkę, miksokret, to również ją wykonujemy. Ona jest w pakiecie fundamenty, płyta fundamentowa, więc pakiet płyta fundamentowa to nie tylko fundament pod dom, ale również wylewka miksokret na parterze. Więc czytajcie uważnie pakiety. Jeżeli macie pytanie, co w dany pakiet wchodzi, no to po prostu kliknijcie przy pakiecie napisik sprawdź szczegóły, pojawi Wam się taka chmurka i w tej chmurce będzie dokładnie rozpisane, co w danym pakiecie po prostu jest. Nie wiem jak Wy, ale ten dom naprawdę robi mega wrażenie. Jest bardzo przestronny, bardzo wysoki, tu od ziemi do po prostu sufitu, więc słuchajcie, polecam naprawdę ten dom nie tylko pod kątem rekreacji, jako Wasz drugi dom letni, ale słuchajcie, ten dom świetnie, naprawdę świetnie sprawdzi się również jako dom do normalnego mieszkania i po prostu życia. Słuchajcie, idę sobie teraz na dół i pokażę Wam jeszcze, jak ten budynek z zewnątrz się prezentuje, tak żebyście zachowali w swojej pamięci jego piękny widok również z zewnątrz. Miłośnicy kompaktowych domów. Za moimi plecami widzicie dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 70 m2. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli wśród Was są osoby, które chciałyby taki budynek po prostu mieć, no to trzeba sobie zarezerwować termin na budowę w przyszłym roku. Trzeba wejść w zakładkę kontakt, wypełnić formularz kontaktowy i ja wtedy z każdym się oczywiście kontaktuję. Jeżeli ktoś by potrzebował mieć taki budynek, ale na przykład zamiast antresoli mieć całe piętro, to również mamy taką wersję. Nazywa się ten budynek Family Smart i wówczas ma on aż 5 niezależnych sypialni. Słuchajcie, w budynku, który ma 70 metrów powierzchni zabudowy, więc naprawdę w kompaktowych domach jest możliwość wygospodarowania fajnej przestrzeni,
tylko po prostu trzeba to sprytnie zaplanować, co też oczywiście staramy się za każdym razem dla Was po prostu robić. Ten dom powstał w województwie zachodniopomorskim. Kolejny dom mezanin Smart 70 powstanie w okolicach Rzeszowa. Ta budowa zaplanowana jest na maj tego roku, a kolejny dom mezanin 70 będzie powstawał w okolicach Skierniewic i jest zaplanowana ta budowa na sierpień, wrzesień również tego roku. Bardzo się cieszę, że ten dom Wam się po prostu podoba, że go rezerwujecie i że my go Wam po prostu budujemy, bo naprawdę ten dom ma bardzo dużo do zaoferowania. A jeżeli buduje się te domy jeszcze na tak pięknych działkach jak tutaj, no to już po prostu przyjemność po naszej housemartowej stronie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie łapkę w górę, zadajcie pytanie w komentarzu i zasubskrybujcie kanał, to wtedy tego typu ciekawe materiały Was po prostu nie będą omijały. To wszystko, trzymajcie się. Cześć! Housemart. Jesteś u siebie.